Przez wiele lat władze komunistycznej Polski zapewniały, że jesteśmy krajem, który nie posiada na swoim terytorium broni atomowej. Tymczasem było zupełnie odwrotnie. Byliśmy wówczas przysłowiową beczką prochu i to, jak się po latach okazało, jądrowego. O tym właśnie opowiem Państwu w moim dzisiejszym filmie. W połowie lat 60. dowództwo sowieckiej armii zaczęło zastanawiać się nad tym, jak można dostarczyć wojskom Układu Warszawskiego broń atomową. Chodziło o to, aby w sytuacji, gdy dojdzie do konfliktu z Zachodem, ta broń mogła jak najszybciej znaleźć się na ich wyposażeniu. Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, na terenie Polski zorganizowane zostały specjalne ćwiczenia sił Układu Warszawskiego, którymi kierował szef sowieckiego sztabu generalnego generał Paweł Batow. Przeprowadzone ćwiczenia, jak zapisano w dokumentach, dotyczyły przekazywania uzbrojenia specjalnego, czyli konkretnie rakiet z głowicami jądrowymi, do związków i oddziałów rakietowych Wojska Polskiego. W ramach tych ćwiczeń na lotnisko w Debrznie na Pomorzu przyleciały 4 sowieckie samoloty typu Su-7B, a do portu w Ustce przypłynął sowiecki transportowiec, który przywiózł głowice jądrowe, przetransportowane następnie na poligon w Drawsku Pomorskim. W tym samym czasie specjalny zespół montażu rakiet przetransportowany został drogą kolejową z Brześcia na poligon w Bornem-Sulinowie, gdzie stacjonowała sowiecka brygada rakietowa. Ostatnim wariantem transportu rakiet było przegrupowanie zespołu montażu rakiet samochodami na trasie Braniewo-Chojnice-Borne-Sulinowo. 26 lutego 1956 roku na poligonie w Drawsku, w okolicach Debrzna oraz w okolicach Karwic odbyły się pokazy elaboracji, czyli montażu i ostatecznego uzbrojenia przywiezionych ze Związku Sowieckiego głowic jądrowych. W ten właśnie sposób, w ramach tych ćwiczeń, po raz pierwszy na terytorium Polski znalazły się sowieckie głowice jądrowe. Ale tamte ćwiczenia dały jednak wiele do myślenia dowództwu sowieckiej armii. Okazało się bowiem, że proces transportu broni jądrowej ze Związku Sowieckiego do krajów sojuszniczych ma wiele mankamentów. Najważniejszym z nich było to, że w czasie takiego transportu istnieje realna możliwość zniszczenia ładunków jądrowych. Jak bowiem pokazały zorganizowane w Polsce ćwiczenia, przekroczone zostały reżimy czasowe przewidziane w instrukcjach dla tego typu transportu. Stało się więc jasne, że siły Układu Warszawskiego nie będą mogły osiągnąć gotowości bojowej natychmiast po wydaniu takiego rozkazu. Sowieckie dowództwo uznało więc, że znacznie lepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie składów głowic i bomb jądrowych we wszystkich krajach członkowskich Układu Warszawskiego. Było jasne, że takie składy jądrowe powstaną również w Polsce. W rezultacie tego już w końcu 1965 roku rozpoczęły się prace projektowe w tym zakresie, które oznaczone zostały kryptonimem Wisła. Potem ten kryptonim zmieniono na Zamierzenie 3000. W listopadzie 1966 roku wytypowane zostały 4 potencjalne rejony, gdzie miały powstać składy sowieckich głowic i bomb jądrowych. Formalne porozumienie w tej sprawie ze stroną sowiecką Polska zawarła jednak dopiero 25 lutego 1967 roku. Sygnowali je swoimi podpisami ministrowie obrony
Polski i Związku Sowieckiego, marszałkowie Marian Spychalski i Andrzej Greczko. Ostatecznie zdecydowano, że takie składy jądrowe powstaną w rejonie Białogardu, Wałcza i Wędrzyna. Całkowity koszt ich budowy miała ponieść strona polska. O wiele ważniejsze od kosztów ich budowy stało się to, czyją własnością staną się zbudowane w Polsce składy jądrowe. W świetle podpisanego porozumienia miały być one polskie, ale jak potem ustalono, ich wyłącznym użytkownikiem miała stać się strona sowiecka. Krótko mówiąc, strona polska zgodziła się na wybudowanie niezwykle kosztownych i materiałochłonnych składów jądrowych i ich całkowite oddanie pod wyłączną kontrolę armii sowieckiej. W ten właśnie sposób Polska zmuszona została do zbudowania własnymi siłami dla Sowietów składów broni jądrowej na swoim terytorium i utrzymywania tego faktu w głębokiej tajemnicy przed własnym społeczeństwem. W latach 1967–1970 zmieniono jednak ich lokalizację i ostatecznie składy jądrowe powstały w Templewie, niedaleko Trzemeszna, tzw. obiekt 3003, Brzeźnicy, Kolonii koło Jastrowia, tzw. obiekt 3002 oraz w Podborsku, niedaleko Białogardu, tzw. obiekt 3001. W każdym z tych składów, zgodnie z sowieckimi zaleceniami, było co najmniej 2 magazyny materiałów wybuchowych i środków detonujących, budynki koszarowe, garaże i magazyny paliw. Obsługę każdego z takich obiektów stanowiło 180 żołnierzy, w tym 60 oficerów i techników. W 1975 roku ogółem w składach jądrowych usytuowanych na terenie Polski było prawie 180 ładunków jądrowych, po 60 w każdym z obiektów. Ich moc była zróżnicowana. 14 głowic miało moc 500 kiloton, 35 głowic miało moc 200 kiloton i 83 miały moc 10 kiloton. Pozostałe były bombami lotniczymi o mocy od 0,5 kilotony do 200 kiloton. Dla porównania tego arsenału warto przytoczyć dane odnośnie amerykańskich bomb zrzuconych w sierpniu 1945 roku na japońską Hiroshimę i Nagasaki i skutki, jakie one wywołały. W Hiroshimie 15-kilotonowa bomba zabiła natychmiast ponad 78 000 mieszkańców, a ciężko zraniła co najmniej 37 000 kolejnych. Z kolei w przypadku Nagasaki bomba miała siłę 22 kiloton i jak się szacuje, zabiła od razu od 40 do 70 000 ludzi. Co najmniej drugie tyle zmarło w następnych latach wskutek chorób wywołanych wybuchem jądrowym. Wniosek, jaki można z tego porównania wysnuć, jest dość prosty. W wybudowanych na terenie Polski obiektach Sowieci zgromadzili więc arsenał, którego ogólna siła wybuchu byłaby co najmniej kilkaset razy silniejsza niż wybuchy w Hiroshimie i Nagasaki. Szary obywatel PRL-u nie wiedział, że żyje i mieszka w kraju, który jest przysłowiową beczką prochu, i to jądrowego. Tajne strategiczne plany na wypadek sowieckiego ataku na kraje NATO przewidywały przekazanie głowic jądrowych w składowanych obiektach Wisła do polowych technicznych baz rakietowych Ludowego Wojska Polskiego, usytuowanych między innymi w rejonie Szczecina oraz w miejscowościach Miedwie, Skwierzyn i Orneta na Pomorzu. Jednak rejony przekazywania tej broni były w zupełnie
innych miejscach niż zbudowane zostały składy jądrowe. Oficjalnie w międzysztabowych relacjach sojuszniczych nadal mówiono, że głowice jądrowe zostaną w sytuacji konfliktu z Zachodem dostarczone do Polski ze składów znajdujących się na terenie Związku Sowieckiego. A to mijało się całkowicie ze stanem faktycznym. Gdy w 1990 roku doszło do zjednoczenia Niemiec i Sowieci musieli wycofać swoje armie z terenu byłej NRD, zapadła decyzja o wycofaniu sowieckiej broni jądrowej ze wszystkich krajów Układu Warszawskiego, w tym także z Polski. Sztab Generalny NATO w sierpniu 1990 roku, mając wiedzę o planowanym wycofaniu sowieckiego arsenału jądrowego z Polski, postanowił wówczas wykreślić zlokalizowane w naszym kraju składy sowieckiej broni jądrowej z listy potencjalnych celów NATO. Dopiero 7 kwietnia 1991 roku dowódca stacjonującej w naszym kraju północnej grupy wojsk radzieckich, generał Wiktor Dubynin, oficjalnie potwierdził informacje o składowaniu na terenie Polski sowieckiej broni jądrowej. Jednak nasze Ministerstwo Obrony Narodowej czekało jeszcze prawie rok, aby oficjalnie potwierdzić ten fakt. Co ciekawe, było temu przeciwne szefostwo wojskowych służb informacyjnych, które uważało, że narazi to na szwank obronność Polski. Dopiero w dniu 29 października 1992 roku rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej potwierdził fakt składowania na terytorium Polski sowieckiej broni jądrowej. Ale na tym nie zakończyło się odkrywanie problemu składowania na terenie Polski sowieckiej broni jądrowej. Gdy jesienią 1993 roku zakończył się proces wycofywania sowieckich wojsk z Polski, zyskaliśmy szansę na poznanie pełnej prawdy na ten temat. Zaczęliśmy wówczas poznawać kolejne fakty na temat składowanej w Polsce sowieckiej broni jądrowej. Okazało się, że takie składy znajdowały się także w rejonie byłych sowieckich lotnisk wojskowych w Szprotawie na Dolnym Śląsku oraz w Chojnie i Kluczewie, a także w rejonie Bornego Sulinowa. Stało się więc jasne, że polsko-sowiecka umowa z 1967 roku była tylko zasłoną całego problemu sowieckiej broni jądrowej usytuowanej na terenie Polski. W rzeczywistości Sowieci robili co chcieli w swoich bazach wojskowych na terenie Polski. W ten sposób zgromadzili w Polsce dodatkowy arsenał nuklearny, którego wielkości jeszcze dokładnie nie poznaliśmy. W następnym moim filmie przedstawię Państwu historię lóż masońskich w Polsce. Wprawdzie zostały one zdelegalizowane w przedwojennej Polsce, ale w komunistycznej Polsce mogły działać za cichym przyzwoleniem władz. Dlaczego tak było? O tym dowiecie się w moim następnym filmie, który zatytułowałem Masoni w komunistycznej Polsce. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję Państwu za liczne komentarze moich filmów oraz wpłaty. Gorące podziękowania składam Zarządowi Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie, mecenasowi mojego kanału. NSZZ Solidarność to największy związek zawodowy w Polsce. Profesjonalizm, wartości i skuteczność to oferta Solidarności. Razem z nią otrzymasz wsparcie w rozwiązaniu Twoich problemów z pracodawcą. Z solidnym związkiem jest to dużo łatwiejsze.
Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz wiosna.pl. Zachęcam do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.